We can go ahead and get started. Welcome, everyone. My name is Nathan Silverstein. I'm the founder and president of the Polish Club at the University of Texas at Austin. This event is being recorded and will be posted on the Polish Club's website, where we have a virtual library of recordings of all our past guest speakers. I'm required by UT to read the following disclaimer. Today's event is being hosted by the Polish Club at UT, a registered student organization. This is not an event sponsored by the University of Texas at Austin. The views expressed today are of the invited guest speaker and do not represent the views of the university or its officers. I would like to thank our co-sponsors, UT Center for Russian, East European, and Eurasian Studies, UT Center for European Studies, Liberal Arts Honors, Texas Global, the Department of Government, the Department of International Relations and Government, and the Energy Institute. I would also like to thank Mr. Witold Frączek and Mr. Tomasz Frączek in particular for helping connect the club with President Komorowski. We thank you all for your support. With that said, I'm excited to introduce today's speaker, President Bronisław Komorowski. President Komorowski is from Oborniki Śląskie, Poland. In 1977, the president graduated from the University of Warsaw with a degree in history. President Komorowski worked as an underground publisher for the Polish Democratic Movement from 1977 to 1981. He was twice sentenced to prison by the Polish communist regime. In 1991, President Komorowski was elected to the Polish parliament. From 1997 to 2000, he presided over the Parliamentary National Defense Committee and served as Minister of National Defense from 2000 to 2001. In 2005, President Komorowski was elected Vice President of the Polish House, and in 2007, he was elected Speaker of the House. On April 10th, 2010, disaster struck. A plane transporting many high-ranking Polish officials, including then President of Poland Lech Kaczynski, crashed, killing all 96 passengers on board. This tragedy came to be known as the Smolensk air disaster. Following Poland's constitutional order of succession, President Komorowski, then serving as Speaker of the House, became the acting president of Poland. President Komorowski's first action as president was to announce a week of national mourning. According to the Polish constitution, it is the responsibility of an acting president to set a date for a presidential election within 14 days of assuming the presidency. President Komorowski did so, and the election took place a little over 2 months after the Smolensk air disaster. President Komorowski won the election and secured himself a 5-year term as president of Poland from 2010 to 2015. President Komorowski has long been a major proponent of Ukraine becoming a member of NATO and the EU. One of the main focuses of the president's foundation, the Bronisław Komorowski Institute, is on Polish-Ukrainian relations. Today, President Komorowski will be delivering a speech entitled Russia's Use of Energy as a Weapon of War Against Europe. Dr. Teresa Silverstein, who also happens to be my mother, will be translating for the president today. The president will speak for 30 minutes. He will then take Q&A for 30 minutes. I have selected the 5 or so most interesting questions from the audience and will ask them anonymously. Before I formally welcome Mr. President, Misha Simanowski, who is the Polish Club's Special Advisor on Ukrainian Affairs and was born and raised in Ukraine, will share a brief message about how the energy crisis and the war in general have affected him and his family. Thank you, Nathan, and hello, everyone. My name is Mikhailo, or Misha Simanowski. As was mentioned, I'm the Polish Club's Special Advisor on Ukrainian Affairs and a graduate student at UT Austin. I was born and raised in the Donbass region of Ukraine. After Russia invaded and occupied my home city of Donetsk in 2014, my parents and I fled to central Ukraine and then eventually to the United States. Thinking that Putin would not take the risk of invading all of Ukraine, my parents moved back to Ukraine last summer. All signs showed that relations between the Russian and Ukrainian people were improving, and that the war in Donbass was not as active as it was in 2014-2015. Ukrainians did not expect today's larger war. Moreover, the vast majority of Ukrainians did not anticipate such generous humanitarian, military, and diplomatic assistance from the international community. Poland, as Ukraine's most important neighbor, has been at the forefront of aiding my country in every way possible. Polish people welcomed Ukrainians into their country and their homes. The Ukrainian struggle for freedom has become a Polish struggle as well. The Russian regime understands it is not fighting just with Ukraine, but it is also fighting with a united and mighty Europe. That is why Putin is using one of his greatest weapons against Europe, energy.
Being on the verge of winter and witnessing rising energy prices, Putin thinks he can outlast Ukraine and its supporters in the West, that he can bend the world to his will. We're seeing the new Russian tactic of attacking Ukrainian civilian critical infrastructure and disrupting energy flows within the country. Russia is using every method possible to make the lives of average Ukrainians and Europeans miserable. I'm confident, though, that in the end, Ukraine will prevail and that good will triumph over evil. My parents, like millions of Ukrainians, have no plans to leave the country, and we could not have dreamt of a better ally and neighbor than Poland in these challenging times. Thanks to the efforts of great Polish leaders like President Komorowski through his Bronisław Komorowski Institute, my country knows that if necessary, Poland will stand with Ukraine until the very end. Thank you very much, Misha. It is my distinct honor to now welcome a great Polish leader, President Bronisław Komorowski. Panie prezydencie, zakończyliśmy właśnie wstępną część i chcielibyśmy oddać panu głos. Po pierwsze, chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do klubu polskiego w Teksasie. First of all, I wanted to thank you very much for inviting me to speak at the Polish Club in Texas. Po drugie, pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność z tego, że ten klub podejmuje razem z przyjaciółmi z Ukrainy, czy Ukraińcami, tematy ważne dla naszych narodów. Second, I'd like to express my gratitude that the Polish Club is taking on and analyzing very important issues for the world, for Poland, and the issues are being analyzed in cooperation with their Ukrainian friends and partners. Takim tematem ważnym są nie tylko relacje polsko-ukraińskie, ale również relacje z Rosją, zarówno polsko-rosyjskie, jak i ukraińsko-rosyjskie. There are several important subjects here, and it's not only the Polish-Ukrainian relationship, but also Polish-Russian relations and Ukrainian-Russian relations. Po trzecie, chciałbym wyrazić moją radość, że, jak rozumiem, spotykam się głównie z młodymi ludźmi polskiego i ukraińskiego pochodzenia. Third, I'd like to express my joy and that I am meeting mainly young people from Poland, Ukraine, United States. The youths are very important that the young people are speaking up and taking interest in the subjects. To jest ważne, że o sprawach relacji polsko-ukraińskich i naszych relacjach z Rosją rozmawia młode pokolenie polskie i ukraińskie. It's very important that the relationship between Poland and Ukraine, Poland and Russia are being discussed by the young generation. Moje pokolenie ludzi urodzonych niedługo po II wojnie światowej miało wielkie zadanie do spełnienia, odzyskanie wolności, ale także i przełamanie złych relacji pomiędzy Polakami a ich sąsiadami. Wielkim osiągnięciem pokolenia moich rodziców, ale i mojego, był proces pojednania z Niemcami, ale także i z Ukraińcami. My generation, born after the Second World War, had a very important task to reach. It was not only to rebuild the country, but mainly to achieve freedom for Poland, but also to rebuild the relationships between Poland and Germany, and also of Poland with its neighbors like Ukraine. Jestem pewien, że waszemu pokoleniu przypadnie w udziale wielkie dzieło zbudowanie trwałych podstaw przyjaźni, współpracy i współistnienia przyjaznego pomiędzy narodem polskim a ukraińskim. I am sure that your generation will get to build solid foundation and solid friendships between all our neighboring countries and mainly Poland and Ukraine.
istnienie niepodległej i wolnej Ukrainy zorientowanej ku Zachodowi leży w żywotnym interesie Polski. The existence of independent and free Ukraine is a vital Polish interest, and for the same goes for Europe. It's very important for Ukraine to be free and independent from Polish political point of view. Dlatego Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy w 90 roku. That's why Poland was the first country that that recognized Ukrainian independence in what was the year? 1990. Dlatego też polska polityka konsekwentnie wspierała nie tylko niepodległość Ukrainy, ale również jej dążenia ku światu zachodniemu, ku Unii Europejskiej i ku NATO. Therefore, Polish politics was to support Ukrainian ambition to join European Union and NATO. It's in our vital interest for Ukraine to remain part of the West. Jestem przekonany, że także w tej chwili, w okresie najtrudniejszej próby, jaką jest wojna, wojna z Rosją Ukrainy, relacje polsko-ukraińskie sprawdzają się w pełni. I am convinced that even now, during the hardship of the war and the huge tests that Ukraine is undergoing at the moment, Polish-Ukrainian relationship are standing the test of time. Mam nadzieję, że Ukraina, która uratuje swoją niezależność, będzie konsekwentnie dążyła do osiągnięcia standardów świata zachodniego, że zwycięska Ukraina stanie się częścią świata zachodniego. I am confident that Ukraine will be able to save its independence and remain the sovereign country, and also that it will be able to join the West and remain the part of the West. Nie jest przypadkiem, że to narody sąsiadujące z Rosją, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i historycznym, najwcześniej sygnalizowały to, że zmiany, jakie nastąpiły w Rosji po upadku Związku Sowieckiego, nie muszą być zmianami trwałymi. It's not a surprise that countries closest geographically and politically to Ukraine were the first ones to warn that the changes that happened that gave Ukraine independence might not be lasting forever, and things might change in the future. We basically were warning the West. Do dzisiaj dla mnie pewną zagadką jest, dlaczego świat zachodni, świat Europy Zachodniej, ale i Stanów Zjednoczonych również, wykazał tak dużą naiwność w artykułowaniu przekonania, że Rosja konsekwentnie będzie zmierzała do demokratyzacji, ku wolnemu rynkowi, ku współpracy, wymianie handlowej ze światem zachodnim. It's a big surprise for me that the West and also USA showed huge naivete that Russia will remain as a country trying to reach democratic, to build democracy, independent markets, be part of the West. Myślę, że dla wielu ludzi świata zachodniego były to marzenia po prostu o lepszym świecie, co wypierało lęki przed dążeniami rosyjskimi do odbudowy imperium. I think that was basically wishful thinking on the part of the West and the US. Because it was very convenient to think that the worst times are over and we can suppress all our fears and anxieties concerning Russia.
Dla wielu krajów Europy Zachodniej źródłem takiej naiwnej wiary w to, że stosunki świata zachodniego z Rosją można ułożyć w sposób pozytywny, wynikała po prostu z bolesnych doświadczeń historycznych, mówiąc wprost, z lęku przed potęgą, wielkością Rosji. For many European countries, the naive beliefs that relationships between the world and Russia could be changing and could remain positive stemmed from mainly the historic experience and also huge fear of of Russia as a military power. Jestem przekonany, że postrzeganie Rosji jako potęgi, imperium paraliżowało niezależność myślenia w polityce świata zachodniego. I am convinced that seeing Russia as a superpower paralyzed the West from being able to see what was really going on, the reality. Warto więc zweryfikować tą opinię o wielkości Rosji. It's worth to verify and really analyze the belief about Russian superpower and look at this again. Mit o potędze militarnej Rosji weryfikują skutecznie w tej chwili Ukraińcy i ich siły zbrojne. The myth about the military power of Russia is being verified at this moment by Ukrainian army. Armia rosyjska skompromitowała się w tej wojnie, straciła opinię tej jednej z najpotężniejszych, najbardziej skutecznych armii świata. Russian army lost its image of the most powerful and effective army in the world, owing to the Ukrainian people fighting so bravely. I edited myself because I'm looking at Misha, sorry. Prawdą jest rozległość terytorialna Rosji, która robi ogromne wrażenie. It's true that Russia is a huge country and owns a lot of land, and when you look at the map, it's really impressive to see how huge the country is. Ale Rosja nie jest, nie była i nigdy nie będzie potęgą ekonomiczną. But Russia is not, never was, and never will be economic power. Gospodarka rosyjska jest mniej więcej wielkości gospodarki włoskiej, jeśli chodzi o ilość zakładów produkcyjnych, moc produkcyjną i tak dalej, i tak dalej. Russia's economy, as far as the numbers, is comparable to Italian economy, as far as the capability of the factories and I forgot what the last one was. Basically, it's not as strong. If it can, a huge country like that can be compared to Italy's economy. Tylko tak duża jak gospodarka włoska, przy tak rozległym terytorium i tak licznej populacji zamieszkujących ten kraj. Only as big as Italy, considering the fact of a huge population and much stronger economy per capita. O znaczeniu gospodarki rosyjskiej i głównym źródłem budżetu rosyjskiego była sprzedaż surowców energetycznych. The main source of economic sources for Russia was selling raw fuels like oil and gas. Ogromna część budżetu rosyjskiego przeznaczanego na siły zbrojne i na prowadzenie wojny na Ukrainie to są odłożone pieniądze w przeszłości
z tytułu sprzedaży surowców energetycznych, ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej, węgla. The budget that Russia has to fight the war in Ukraine is coming from the money saved in the past from selling crude oil, natural gas, and electricity. Warto wiedzieć o tym, że budżet państwa rosyjskiego nie jest następstwem jakby podatków, nie wynika z wielkości podatków ściąganych z tytułu rozwoju gospodarczego czy gospodarki rosyjskiej. W znacznej mierze pochodzi po prostu z handlu surowcami energetycznymi. It's worth mentioning that Russian budget is not based on taxes as a result of economic growth, but a result of a trade with the fuels. I'm sorry, I got confused with this word. Selling oil, gas, and as we mentioned, oil, gas, and electricity. Dlatego tak ważne jest, aby ograniczyć możliwości sprzedaży surowców energetycznych przez Rosję do świata zachodu. Therefore, it's so important to reduce Russian ability to sell all of these materials to the West. Rosja sprzedaje gaz, ropę naftową między innymi do Chin, rekompensując sobie dzisiaj utracone rynki europejskie. Russia does sell its gas, oil to other countries, mainly China, compensating the loss it experienced due to European market banning Russian oil and gas. Ale nie jest to rekompensata pełna. It's not a full compensation. Dlatego, że Rosja zawsze sprzedawała na przykład do Chin ropę naftową i gaz o 1/3 taniej niż do Europy Zachodniej. It's not a full compensation because Russia was always selling gas and oil to China at the 30% discount. O ile znam Chiny, a trochę znam, to w najbliższym czasie Chiny podyktują nowe warunki handlu surowcami energetycznymi z Rosją i Rosja będzie sprzedawała gaz i ropę naftową za pół ceny. As far as I know China, and I do know, soon we're going to witness change of the policy of Chinese government, and they will expect reduction in oil and gas prices by half. So the losses that Russia will experience will be even higher. Dlatego, nawiązując do tematu naszej rozmowy, tak, surowce energetyczne w rękach rosyjskich stały się bronią polityczną, którą chciano pokonać świat zachodni i pokonać Ukrainę. And thus, referring to the topic of our conversation, all of the energy resources became a weapon in a war between Russia and Ukraine and the West. Ale jestem przekonany, że Putin kopie Rosji grób. Dlatego, że utraci rynki świata zachodniego, a zyska dla siebie mniej korzystne rynki azjatyckie. Therefore, I'm convinced that President Putin is shooting himself in the foot by losing the European markets and focusing on Chinese market, which will be less profitable. Liczy się nie to, ile się gazu, ropy, energii elektrycznej sprzeda, tylko za ile pieniędzy, czy bardziej, czy mniej korzystnie. Okay, what counts, it's not how much you sell, but what is the price that you are getting for it, how much you can gain from the trade. To tyle, rozumiem, jako wstęp do rozmowy. That's all as an introduction for the conversation.
Thank you very much, Mr. President, for Dziękuję, panie prezydencie. an enlightening speech. Now we're going to switch over to the question and answer portion of the event. Teraz przeniesiemy się do punktu pytań naszego spotkania. So will the EU stay strong and unified in its support of Ukraine or bend to Russia's will over energy concerns? Czy Unia Europejska pozostanie silna i zjednoczona w niesieniu pomocy Ukrainie, czy też ugnie się i ustąpi Rosji wobec nasilającego się kryzysu energetycznego? Unia Europejska jest głównie sojuszem politycznym i gospodarczym. European Union is mainly political, economical union. Siłą rzeczy więc kwestie ekonomii mają bardzo istotne znaczenie dla decyzji i całości Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Therefore, economic decisions are of the utmost decisions for any utmost importance for any economic decisions for member countries. Polska oczekuje jako członek Unii Europejskiej, zabiega o to, aby Unia Europejska w jak najszerszym wymiarze zrewidowała wcześniejsze poglądy na przyszłość relacji rosyjsko-europejskich, opartych o nadzieję na korzystną wymianę handlową. Poland, as a European Union member, is insisting that European Union reviews its Russian relationship and base it on the reality that we're witnessing at the moment. Chcemy, aby Unia Europejska jako całość nie tylko wspierała Ukrainę, ale konsekwentnie dążyła do osłabienia Rosji. As our goal is that European Union not only support Ukraine, but consequently strive towards making Russia weaker. Do osłabienia Rosji w wymiarze politycznym, gospodarczym i militarnym. The weakening of Russia, we're talking about both political, economic and military way. Rewizja polityki wobec Rosji ze strony świata zachodniego graniczy z cudem, ale on się naprawdę dokonał. Revision of the policy of the West towards Russia is bordering on a miracle, but luckily it did happen. Stany Zjednoczone, które przecież ustami poprzedniego Baracka Obamy mówiły o potrzebie resetu w relacjach z Rosją, no mówią dzisiaj głosem prezydenta Bidena bardzo twardo, zdecydowanie. Even USA, which in the past, through Barack Obama's word, was trying to achieve a reset with Russia and I guess make the relationship more friendly. Now, during Biden administration, is changing its policy towards Russia and becoming way more tough. Niemcy ustami kanclerza Scholza jednoznacznie stwierdziły, że polityka, której efektem był Nord Stream, była błędem. Even Germany, through the Chancellor Scholz, admitted that the policy regarding Nord Stream was a mistake. Niemcy porzuciły także trwającą od kilkudziesięciu lat politykę państwowego pacyfizmu. Germany gave up its own policy lasting many decades to the policy of national pacifism. To, że wiele środowisk europejskich nie chce się pozbyć nadziei na ułożenie w przyszłości relacji z Rosją, nie oznacza, że te kraje i Unia Europejska jako całość nie popierają Ukrainy.
The fact that many European nations don't want to totally give up its dream about peaceful relationship with Russia doesn't mean that they don't support Ukraine. Ważne jest to, aby Unia Europejska jako całość, która jest przecież potęgą ekonomiczną, to jest najbogatszy rejon świata, Unia Europejska, aby tą swoją potęgę ekonomiczną wykorzystały w sposób umiejętny dla osłabienia Rosji i dla wzmocnienia Ukrainy. It's very important that European Union, that it's absolute economic superpower and the richest part of the world will use its power to support Ukraine and weaken Russia. I myślę, że to się właśnie dzieje na naszych oczach. I think this is exactly what we are observing in front of our eyes. Między innymi zapowiedź wsparcia nie tylko odbudowy Ukrainy po wojnie, ale również udzielenie wymiernej pomocy liczonej w miliardach euro dla utrzymania państwa ukraińskiego i społeczeństwa ukraińskiego w sytuacji zagrożeń wojennych. We're talking about millions of euros to rebuild Ukraine, but also huge amount of money that are being spent to support Ukraine militarily and help it survive during the wartime. Myślę, że jednym ze źródeł takiej siły Ukrainy jest nie tylko realne wsparcie militarne w postaci sprzętu udzielanego przez świat zachodni, ale przede wszystkim przekonanie, że Ukraina ma za plecami potęgę ekonomiczną i polityczną zjednoczonego świata zachodniego. I think that one of the main sources of Ukrainian strength is the fact that it's not only getting a military support, but it can count on any type of support of one of the biggest economic powers in the world, which is European Union. Mamy już dawno za sobą rozterki świata zachodniego, który zastanawiał się, czy warto inwestować w Ukrainę. Dzisiaj chcemy dyskutować o tym, czy skala pomocy i zaangażowania w Ukrainę nie może być większa. It's already history, the discussion that happened in the past, which were questioning the point of investing in Ukraine. Right now, we are talking mainly about the amount of help that Russia needs from European Union and right now and will need in the future to rebuild it. I ma rację Putin, kiedy mówi, że Rosja walczy dzisiaj na terenie Ukrainy z całym światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Putin is correct when he says that in Ukraine, he's not only fighting Ukraine, but he's also fighting the entire West, including European Union and United States. Thank you. To ask about something Mr. President specifically mentioned in his speech, given that Russia is now mostly supplying energy to China and at a reduced rate, does the president think that Russia will run out of funds for its war effort? And if yes, sooner or later? Nawiązując do tego, co pan prezydent wspomniał w swoim przemówieniu, chciałam zapytać o handel z Chinami, który odbywa się, jak było wspomniane, przy 30% zniżkach. Czy to spowoduje, że Rosja straci fundusze na prowadzenie wojny w Ukrainie? I jeżeli tak, to czy to stanie się raczej prędzej niż później? Jestem przekonany, że Rosja na próbie zamiany kierunku handlu surowcami energetycznymi straci
Jak wiele, tego nie potrafię powiedzieć, ale na pewno, ale będzie to oznaczało ogromne napięcia w budżecie rosyjskim. I am convinced, but I can't tell for sure how much, that kind of trading European partners for China will not be beneficial for Russia. And Russian budget will suffer tremendously as a result of this exchange of partners. Więc straci także możliwość skutecznego znajdowania środków do niedawna prawie nieograniczonych środków na prowadzenie wojny. So sooner or later, it will lose its funding for the war, which until very recently was almost unlimited. Ja osobiście z tym faktem wiążę największe nadzieje, a nie z sankcjami nałożonymi przez świat zachodni. Personally, I believe that factor, lack of money, will be way more important as far as the conclusion of the war than the sanctions that the West imposed on Russia. Okay. Next question is, should the EU and/or NATO consider Russia's near complete shutoff of energy to Europe as an act of war? Czy Unia Europejska i NATO powinny uznać działania Rosji ograniczające lub powstrzymujące dostawy gazu i energii do Europy za akt wypowiedzenia wojny? Nie. No. Po pierwsze, nikt tego nie zrobi. Ani w Stanach Nobody. Zjednoczonych, ani w Unii Europejskiej, bo społeczeństwa demokratyczne nie chcą wojny i wojny się obawiają. Więc nie należy zastępować Putina w straszeniu wojny. Pan prezydent doesn't think so, because mainly, first reasons, nobody will do it, and nobody will do it because the European nations do not want war and threaten Putin with war, and therefore threatening its own citizens of a possibility of the war would not be in anybody's best interest. Odwrotnie, należy przekonywać świat demokratyczny, że niedopuszczenie do klęski Ukrainy i jeszcze dalej i klęska Rosji to najlepsza droga do pokoju sprawiedliwego, pozwalającego także na wzrost zamożności, wymianę handlową i tak dalej, i tak dalej. Contrary, the countries should be convinced that not allowing Ukrainian collapse, and even more, allowing or making Russia lose the war, this is the solution for the world, and it will lead to economic prosperity. So we cannot let Ukraine lose. To what extent is Russia still supplying Europe with energy? Do jakiego stopnia handel między Rosją a krajami europejskimi nadal się odbywa w takiej czy innej formie? Można przyjąć, że ten handel w obszarach, które nie zostały ograniczone z tytułu sankcji, oczywiście istnieje. Ja to widzę także po autostradach w Polsce, którymi w dalszym ciągu na zachód jadą tiry, ciężarówki pełne towaru rosyjskiego i pełne towaru zachodniego kierowanego do Rosji. You can assume that it still exists in areas where it was not restricted. The best proof of this is observing Polish freeways when you can see truckloads full of materials aiming still for Russia. No tak to
Póki nie są wprowadzone, a chyba nie będą, sankcje tak daleko idące, że ograniczające prawo do handlu, to tak po prostu będzie. Until European Union imposes, and it's not very likely, total ban on trade with Russia, it will be happening. Znając trochę te zagadnienia, podejrzewam, że istnieje także handel ukraińsko-rosyjski za pośrednictwem krajów sąsiednich. Pan President suspects that even Ukraine may actually be engaging in a trade with Russia, not directly, but by the via neighboring countries. Tak było w czasie II wojny światowej. Również kraje niezaangażowane bezpośrednio w wojnę handlowały z krajami, które w tej wojnie uczestniczyły. This actually was happening also during World War, when countries which were not directly involved in the war were trading with the countries where the war was happening. Na tym wyrosła ogromna część gospodarki i dobrobytu Szwecji, Szwajcarii, ale i różnych innych krajów. No ale jednak trzeba pamiętać, że II wojnę światową, mimo tego handlu, Hitler przegrał. This is how Sweden, Switzerland, and other countries built their post-war power. But one has to remember also that even though that trade was happening, Hitler lost that war. Okay. Why did the EU move forward with Nord Stream when it was fully aware of the evil of which Putin was capable, just giving Georgia in 2008 and Crimea in 2014 as just some of the many examples? Dlaczego Unia Europejska nalegała na budowę rurociągu Nord Stream, skoro dobrze wiedziała, do czego zdolny jest Putin, podając za przykład Gruzję czy inwazję Krymu? Według mnie polegało to na tym, że kraje Unii Europejskiej, szczególnie Niemcy, ale nie tylko Niemcy, wierzyły w to, że Rosja się będzie demokratyzowała, że będzie stawała się w coraz mniejszym stopniu źródłem zagrożenia, a w coraz większym stopniu źródłem nadziei na korzystną współpracę gospodarczą. To były złudne nadzieje świata zachodniego. The reason for that is that European countries, and especially Germany, wanted to believe that Russia is becoming a democratic country that is going to be less of a threat and more part of the world cooperation process, which were very naive beliefs because, as we're observing today, Russia never really intended to join the West in that sense. Nadzieja na współpracę i na zyski z wymiany ekonomicznej przysłaniały perspektywę zagrożenia z tytułu uzależnienia się od dostaw rosyjskich. The hope for economic gain was blinding their awareness of consequences of that kind of dependence on Russia as far as supplies of raw fuels. Polska między innymi współpracując z Ukrainą stawiała ten problem, że jeśli ktoś chce budować droższe połączenie gazowe idące po dnie Bałtyku tylko po to, aby nie budować taniej połączeń gazowych poprzez Ukrainę, no musi mieć jakieś inne, nie natury ekonomicznej czy biznesowej pomysły. Poland, in cooperation with Ukraine, was raising the subject and its fears and concerns about the purpose of building a more expensive pipeline going under the water of Baltic Sea, other than building a cheaper pipe,
going through the land, that decision was not based on any economic factors, and there could have been something more evil that was part of that equation that made them go around Poland and Ukraine and build it through the sea. Polska w momencie odzyskania niepodległości była krajem chyba jednym z najbardziej uzależnionych od dostaw gazu i ropy naftowej z terenu Związku Radzieckiego. During the time when Poland regained its independence, was probably most dependent of any countries on Russian oil and gas. Byliśmy w o wiele większym stopniu uzależnieni niż Niemcy na przykład. We were much more dependent than Germany, for example. Ale udało się nam w ciągu 30-lecia niepodległości zbudować alternatywne kierunki potencjalnych dostaw. Głównie chodziło o Norwegię. But we were able throughout many years of trying to achieve alternative sources of energy, mainly Norway. Nie chodzi o to, aby z Rosją nie handlować w przyszłości, czy w ogóle nie kupować gazu z Rosji, bo on jest tańszy niż gaz dostarczany z Norwegii. Tylko chodzi o to, aby nie być uzależnionym od Rosji, aby Rosja nie mogła stosować gazowego czy naftowego szantażu. The goal of our policy was not to trade with Russia and never buy any gas from them, which is cheaper than Norwegian gas, but the goal was not to become totally dependent on Russia and give them a huge leverage in the future during the time of war, for example. I jeszcze wracam do pytania, dlaczego tak się stało. Szczególnie w Niemczech znaczna część polityki niemieckiej w pewnym okresie była, tak powiem, opalana na gaz rosyjski przez Gazprom. Well, going back to the question why European Union was insisting on building the Nord Stream pipe the way it was, is because German policy was basically based totally on Russian gas. Symbolem tego był były kanclerz Niemiec Schröder, który był chyba członkiem zarządu Gazpromu, już jako po zakończeniu misji kanclerskiej. And we can remind the listeners about the Chancellor Schröder, who seems that he was part of the Gazprom board of members, not during his term, but afterwards. Dlatego tak ważne są przemiany w polityce niemieckiej i tak ważne są zmiany w polityce europejskiej. Ja wspieram zamysł, aby Unia Europejska dokonywała wspólnie zakupów gazu na rynkach zewnętrznych. That's why it's so important that there are currently changes happening in the German and European policy. Mr. President is one of those people strongly supporting joint procurement of oil and gas supplies for European countries. Ponadto trzeba oddać Unii Europejskiej to, co zrobiła bardzo dobrego z punktu widzenia budowania wspólnych możliwości przesyłu gazu, ropy naftowej, energii elektrycznej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, budując specjalne systemy przesyłu na granicach. I have to stress also the fact that European Union did some good things in the past, building transit pipes able to exchange oil and gas between European Union countries. Ta integracja systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej służyła także podtrzymaniu niezależności Ukrainy, bo takie interkonektory powstały także na granicy zewnętrznej Unii, w tym wypadku między Słowacją, Polską a Ukrainą.
This fact of building this network of transit energy lines is very important also during the war with Ukraine, when there are pipe existing connecting Ukraine with European Union via Poland and Slovakia. Does the president think that Nord Stream was beneficial in that it bought peace for, some years, or does he think that it was more detrimental in that it really just ended up being a large source of funding for the Russian war effort? Chciałabym przetłumaczyć, ponieważ to pytanie nie jest na liście. Czy pan prezydent sądzi, że Nord Stream był pozytywną czy negatywną inwestycją? W sensie, czy Nord Stream zapobiegł wojnie przez wiele lat, ponieważ usatysfakcjonował Rosję i finansował jej rząd, czy też Nord Stream faktycznie przez to właśnie, że dawał Rosji ogromne fundusze, umożliwił im prowadzenie teraz tej wojny? Czyli czy był to efekt taki, który kupił nam w pewnym sensie pokój na wiele lat, czy też odwrotnie? Nie, Nord Stream niczego nie załatwił. Poza iluzją Putina, że może mieć narzędzie silnego i skutecznego nacisku na Unię Europejską. Nord Stream unfortunately did not solve anything and gave Putin the illusion that he has a huge bargaining power over European Union countries. Dawał również tańszy gaz gospodarce niemieckiej. It also gave cheaper gas German economy, to the German economy. Polska też korzystała z tańszego gazu rosyjskiego. Same goes for Poland. Nord Stream. Same goes for Poland, that also gained and was using the cheaper gas from Russia. Jeszcze raz powiem, nie ma nic złego w prowadzeniu handlu z Rosją. Byle ten handel nie prowadził do uzależnienia, jednostronnego uzależnienia od dostaw rosyjskich. I'm going to stress out again the fact that I don't believe it's anything bad to trade with Russia. The only thing that potentially could be very bad is putting yourself in a situation when you are totally dependent on Russian supplies. Dla Polski bardzo ważny był proces dywersyfikacji źródeł dostaw energii czy surowców energetycznych. The fact that was the most important for Poland was that Poland was constantly trying to achieve diversification of its energy supplies and was actively trying to achieve that goal. Gazu i ropy naftowej na świecie jest wystarczająca ilość. Problem jest tylko taki, jak to sprowadzić do Europy. Stany Zjednoczone tego problemu nie mają. Europa ma. There's plenty of gas and oil in the world, and the only problem that actually exists is the transport of these resources to Europe. United States is lucky that it doesn't face that problem. Kiedyś takie nadzieje wiązano z gazem łupkowym, ale te nadzieje się rozwiały. Nie ma takich złóż na terenie Europy. In the past, there were hopes about using shale gas as a source of energy, but unfortunately, as it turns out, this is not going to work because there aren't enough resources. There's not enough shale gas in Europe to solve our energy problems. Uważam, że Unia Europejska dokonała prawidłowego wyboru i podjęła prawidłowe decyzje. Po pierwsze, o dywersyfikacji źródła dostaw, po drugie, o uniezależnieniu, o zmniejszeniu znaczenia węglowodorów
w gospodarce europejskiej, większe produkowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, to wszystko prowadzi do zmniejszenia znaczenia dostaw ropy czy gazu z Rosji. I believe the European Union made the right decision trying to achieve diversification, reducing carbon dioxide, I think that's what we were talking about, emissions, and increasing alternative sources for electricity productions, more ecologicals like wind turbines and other resources available. Developing alternative sources of energy, clean energy, was one of the main goals of European Union. The president mentioned, other energy sources outside of Russia, and that one of the issues is transportation, which kind of leads into my next question of what other energy sources the EU is now exploring, if any, especially given the fact that North Africa and the Mediterranean are relatively close and have large energy stores. Okay, I'm going to translate that question. Wspomnieliśmy już o alternatywnych źródłach energii. Czy jest już w tej chwili wiadomo, jakie alternatywne źródła energii Unia Europejska rozważa i gdzie dokładnie znajdują się złoża, które chcielibyśmy transportować do Europy? Jeśli cały świat zachodni szuka nowych źródeł energii, to może będzie wodór, to może będzie jakieś procesy jądrowe i tak dalej, a doraźnie no to są te źródła, energia wiatrowa, energia ze słońca, one mogą stanowić istotne uzupełnienie jakby zapotrzebowania energetycznego krajów Unii Europejskiej. The whole West is looking at the moment at any possible alternative sources of energy. It could be anything from hydrogen and all the energy like solar or wind turbines. Anything is on the table at the moment and is being considered because we are facing emergency and the supplies might not be enough. So any alternative sources that exist will be explored and put on the table. Myślę, że świat zachodni znajdzie poważne, nowe zupełnie i efektywne źródła energii, ale doraźnie w tej chwili musi rozwiązywać kwestię deficytu, który daje o sobie znać i który utrudnia życie. And President is convinced that as a result of all of these efforts, we will find new, better sources of energy. But right now we're facing emergency with huge deficits. So we're all in emergency mode trying to solve problems at hand. Wiem, że trwają bardzo różne ciekawe badania nad nowymi źródłami energii i że naukowcy uważają, że to jest kwestia najbliższych lat, ale lat, a nie miesięcy. I'm aware that there are many interesting scientific projects at the moment trying to find experimenting with new and promising sources of energy. But those things are taking time and will take multiple years, not months. So this is prospects for the future, not for today. Skoro pan pyta, co Stany Zjednoczone mogą robić, to powiem, że kiedyś była rozgrywka o cenę ropy naftowej. I wtedy Stany Zjednoczone ją wygrały, doprowadzając do gwałtownego obniżenia cen
za baryłkę ropy naftowej. Ale pewnie się to chyba nie podobało producentom ropy naftowej w samych Stanach. As far as the prices of oil and the United States market, there's been a fight trying to reduce the price of crude oil. But since United States is economy, capitalistic economy, and gains are the main factor often in decision making, it wasn't really looked very favorably by the entire oil industry. So there's a fight between what's good for the consumer and what's good for the producer. Ważne było także zwolnienie czy umożliwienie sprzedaży gazu łupkowego produkowanego w Stanach Zjednoczonych na rynki zewnętrzne. To także było jakieś rozwiązanie, nie w pełni, ale jedno. One of the important factors in this equation is the fact that United States allowed shale gas export to countries outside of the United States. It made the whole crisis a bit more manageable, but it's just one of many factors and doesn't solve the problem entirely. At this point, I'd like to ask the president if he would like to conclude or if he'd be willing to take a few more brief questions. Panie prezydencie, Nathan się pyta, czy pan już zakończył swoje wystąpienie, czy chciałby jeszcze coś dodać czy możemy zadać jeszcze kilka pytań, czy to już byłoby na tyle? Proszę bardzo, mamy jeszcze jakiś kwadrans. We have a few more minutes. You can ask more questions, Nathan. Excellent. Thank you very much. So the president mentioned alternative sources of energy, specifically renewable energy. And I would like to ask, does the president think the EU's plan to transition to renewable energy was too ambitious and therefore also partially irresponsible? Nathan nawiązuje do tego, kiedy pan prezydent wspomniał alternatywne źródła energii rozwijane w Europie. Pytanie jest takie, czy te dążenie do zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi źródłami energii, do którego dążyła Europa bardzo ambitnie, nie był zbyt ambitny i tym samym nieodpowiedzialny? No, takie są gusta Europejczyków i takie są dążenia. Ogromna większość społeczeństw europejskich przykłada ogromną wagę do problemów ekologii, czystości środowiska, mniejszych zanieczyszczeń, a więc także do odnawialnych źródeł energii. I jest skłonna za to płacić. Well, it's basically what European Union, what's important for the European Union countries and its members, trying to achieve better environment, clean energy, less pollution, and there's a price tag attached to it, and that's what we're facing right now. To był także problem Polski, która dłuższy czas podkreślała to, że ma energię, że ma produkcję energii elektrycznej opartą głównie o węgiel. This was also a problem for Poland, as we were insisting on coal-based energy, which is considered unclean energy. I to w dalszym ciągu jest jakimś problemem dla gospodarki polskiej, odchodzenie od gospodarki opartej o węgiel polski. And it is still a Miały problem. Niemcy ten problem do rozwiązania i go rozwiązały. It's still a problem for Polish economy, which is to large extent based on coal. It's not a problem for Germany that for many years we're focusing on alternative sources of energy.
Ja myślę, że każda skrajność jest niebezpieczna, tak samo jak i lekceważenie tych odczuć społecznych, dążeń społecznych do czystego środowiska naturalnego, do właśnie odnawialnych źródeł energii i tak dalej. Trzeba szukać jakiegoś kompromisu pomiędzy potrzebą rozwoju gospodarczego, a tymi też zrozumiałymi aspiracjami proekologicznymi społeczeństw świata zachodniego. And as President stated, any extremism in this regard is not welcome, because we have to find a compromise between the needs of economy, for which maybe coal would be cheaper, and the population wanting to live in a cleaner environment and build a better future for our kids. So any extremism, we have to reject any extremism and try to find a compromise between competing factors and not ignore the wishes of the people that want to live in a clean world. So we see many EU nations stating that when it comes to energy, their main priority is clean and renewable energy, and yet we see those same countries preferring Russian gas, which emits carbon dioxide, over nuclear power, for example, which is carbon neutral. Can the president explain a little bit as to why that is and how that's not a bit contradictory? Chciałabym przetłumaczyć to pytanie. Nathan pyta się, czy pan prezydent nie widzi tu takiej sprzeczności, że z jednej strony kraje europejskie naciskają czy podkreślają, jak ważna jest dla nich czysta energia, jednocześnie nalegając na zakup gazu z Rosji, który, jak wiemy, produkuje dwutlenek węgla, podczas gdyby mogły nastawić się na energię produkowaną przez ich własne elektrownie atomowe, to nie mielibyśmy tego ubocznego efektu, ponieważ elektrownie atomowe nie produkują dwutlenku węgla, nie wytwarzają. No to prawda, ale z kolei produkują strach. Yeah, it's true that nuclear power plants do not produce carbon dioxide, but unfortunately they produce a lot of fear and anxiety because of the nuclear. W Polsce zapada decyzja o budowie elektrowni jądrowych, ale sam jestem ciekaw, jaka będzie reakcja społeczna. Poland decided recently, actually, to build nuclear plants. I think we're talking about three elektrownie, prawda? Mówi się o 3 elektrowniach. Niech jedno zbudują. My president is very skeptical as far how this plan is going to go, because the reaction of the people living nearby might be very surprising. Or not surprising, because people are afraid. W wielu krajach się boją elektrowni jądrowych. To kiedyś był strach po doświadczeniu Czarnobyla, a obecnie przecież strach związany z wojną toczoną w pobliżu reaktorów jądrowych na Ukrainie. So we are witnessing people being really afraid of nuclear power plants, which is totally justified when you take into consideration what happened in Chernobyl, and just recently looking at Ukraine, where they have a couple of nuclear plants, and when you see war efforts near the nuclear plants and the threat of them being damaged, and that is a huge threat for the societies and something that has to be considered. So the energy is good, but there's a lot of fears associated with that kind of energy. Ostatecznie słusznie
podejrzewani o daleko idącą racjonalność gospodarczą Niemcy, no jednak zatrzymali swoje elektrownie jądrowe. Nastroje społeczne. Even Germany, that is focused on economy and being very efficient in that regard, even they stopped their nuclear power plants because their own society was not supporting the idea. Z mojego punktu widzenia lepsza jest energia elektryczna produkowana przez reaktor atomowy niż przez spalanie węgla brunatnego. Okay, from my point of view, it's much more beneficial to use energy produced by a nuclear plant rather than energy produced by burning lignite. Ale jednocześnie sam siebie pytam, czy ta zaplanowana budowa elektrowni jądrowych w Polsce nie jest decyzją spóźnioną ze względu na postęp technologiczny, który się dokonuje na świecie i perspektywę właśnie tych nowych źródeł energii w przyszłości. And Pan President is pointing out that decision to build electric power plants in Poland might be a bit late, since right now the world is rapidly developing new alternative sources of energy, and nuclear energy, being dangerous, as we know it is, could be obsolete. So maybe we are late in a game. Każde ze źródeł energii ma swoje plusy i minusy. Every source jest najtańsza w produkcji, ale najdroższa jest, jeśli chodzi o inwestycje. Energia nuclear power. Jądrowa. So we're seeing a situation where you have, like nothing is clearly 100% the best. Nuclear power is cheap to produce, and yet is the most dangerous. So you have to consider all factors when you're deciding about alternative, or actually at this point, any sources of energy, since there is a lack of it in Europe. Także polityka jest kwestią wyborów. Nie zawsze między czymś bardzo dobrym, a bardzo dobrym. Każdy z tych rozwiązań ma swoje i zalety, i swoje wady. So as you see, politics is an art of choosing, and it's not art of choosing always between good and good, good or bad. Sometimes you have to choose the least evil, and that's very complicated process. And that's why politics is not easy. Dlatego polityka nie jest łatwą sztuką. Excellent. All right, my last question is so as we know, energy is very important to maintaining a prosperous economy. And as Mr. President noted, the EU has the largest economy in the world. So my final question is, there are worries about a potential recession in Europe post this energy crisis, as well as food scarcity, not only in Europe, but in the rest of the world as a result. So my question is, what does the president think Europe, the EU, can do to combat a potential recession and or food scarcity that may result from this crisis, this energy crisis? Chciałam przetłumaczyć to pytanie. Nathan nawiązuje do faktu, jak ważna jest energia w rozwoju ekonomicznym kraju. W związku z tym, ponieważ w tej chwili mamy niedobory energetyczne w Europie i na świecie, czy istnieje niebezpieczeństwo, że ten kryzys energetyczny może spowodować recesję i jeszcze gorszy problem, a mianowicie niedobory żywności na świecie? Na pewno wywołał wzrost cen surowców energetycznych. One thing for sure we're witnessing right now is the
spiking gas and any energy sources prices all over the world. I niewątpliwie wzrost cen surowców energetycznych ma swój istotny wpływ na poziom inflacji w świecie zachodnim. It's a very clear correlation between the prices of energy and the huge inflation that we are witnessing at the moment. Także inflacja będzie miała wpływ na spowolnienie rozwoju gospodarczego wielu krajów europejskich, w tym także i Polski. So inflation will absolutely slow down economic growth all over the world, including Poland. A oprócz tego, to będzie miało wpływ na komfort życia w wielu krajach europejskich. Myślę jednak, że w dalszej perspektywie Europa przełamie te skutki kryzysu energetycznego, zbuduje alternatywne źródła energii, zbuduje także zdywersyfikowany system dostaw surowców tradycyjnych. We will see all of that increased energy prices, huge inflation leading to deterioration of standard of living in many countries all over the world. But there's hope that Europe will be able to come out of it with a positive and plan, including developing new alternative sources of energy and diversifying resources from which it can get new energy for membership countries. Jeśli chodzi o czas potrzebny na dywersyfikację źródeł tradycyjnych surowców, to według mnie krytyczne będą najbliższe miesiące, ale już nie lata. Następny rok będzie łatwiejszy. As far as time necessary to solve the problem and diversify the sources of energy, this year is going to be critical because it's all new. The following years should be much easier because we will have more experience. Jeśli chodzi o alternatywne surowce energetyczne czy alternatywne źródła energii, to będzie proces dłuższy, ale on się już dokonuje. As far as alternative energy fuel, this will be a longer process. We're talking about new project, completely new energy resources. This will take longer, but it's already happening, and this is very hopeful thing. Tu decydującym czynnikiem będzie większa zdolność gospodarek świata zachodniego do modernizacji, do jakby postępu technologicznego. Myślę, że tą rywalizację Rosja zdecydowanie przegra. So we're actually going to be in a situation where European countries are pushed to improve the sources of energy and improve production and become more creative. And they're totally capable of doing that. And this is the fight that Russia will lose. I zostanie z własnymi surowcami energetycznymi, które już Europie nie będą niezbędne. And this way, Russia will be left with their own energy resources that build their economy on, which are going to be totally unnecessary for Europe. And yeah, that's going to be Rosja really bad. utraci rynek europejski, a Europa ropę naftową, gaz może sprowadzać z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej albo ze Stanów Zjednoczonych i z Norwegii. So this is Russia that's going to ultimately suffer as a result of this crisis, energy crisis it created. It's going to be left with their own energy resources they cannot sell to Europe, whereas Europe will will create new energy resources and can get in a longer perspective their oil and natural gas from
North Africa, Middle East, and even America. A przede wszystkim jestem przekonany, że modernizująca się Europa będzie po prostu potrzebowała mniej gazu, mniej ropy naftowej, a więcej na przykład energii elektrycznej. No, samochody będą jeździły na energię elektryczną, to już widać, albo na wodę. Yeah. What we are observing is that maybe the demand for the traditional energy resources like oil and gas is going to diminish because we're building new technologies like cars, totally just using electricity, which obviously is going to lead to reduction in need for oil. And that also will affect Russia in the long run, whereas Europe will come out on the top because it's much more modern and has better technologies and can adapt better. I jestem pewien, że doczekamy się już zmiany proporcji, już w najbliższych latach, zmiany proporcji, jeśli chodzi o zużycie konkretnych surowców energetycznych. In the next few years, we're going to see a big change in proportions, how much we use any of the types of fuel because of new technologies that we are building. Pewnie to akurat może w Stanach Zjednoczonych jest najlepiej widoczne. Jak był kryzys związany z dostawami ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, no świat zachodni odpowiedział nowymi technologiami przy produkcji silników samochodowych. No i silniki, lepsze silniki już spalały o wiele mniej benzyny czy ropy naftowej. Nawet w Stanach Zjednoczonych, które są znane z tego, że lubią potężne silniki palące wiele energii, wiele benzyny, też ten proces się dokonał. Wszyscy coraz częściej jeździmy samochodami elektrycznymi albo hybrydami, albo coraz częściej po prostu energooszczędnymi samochodami. We've already observed that process happening, especially in the United States, where the OPEC countries reduce the oil production and which threaten American economy. America responded in building new technologies, and let's take as an example cars. We are using more electric cars, which are becoming way more popular now, hybrids, or energy efficient regular cars. And we're using way less oil than we did in the past. So the West is equipped better to deal with crises like this because it can adapt, building new modern technologies. W moim przekonaniu, kończąc już, chcę powiedzieć, że Putin sam tego nie brał pod uwagę, że uruchomił proces, który prowadzi do tego, że surowce rosyjskie będą coraz mniej pożądane w świecie zachodnim. Utracą znaczenie. Finishing our conversation, I'd like to add that Putin did not consider the fully consequences of his actions, that as a result of the war, his energy resources are going to become less relevant because we're going to create a market in which we can bypass the need for these natural resources that they have. Thank you very much, Mr. President. Za spotkanie. Dziękuję bardzo. Yes, I'd like to thank our audience for submitting excellent questions for the president. If you want to translate. Chciałbym podziękować naszym słuchaczom za przedstawienie, zaproponowanie bardzo ciekawych pytań dla pana prezydenta. I'd like to thank Misha for his powerful introductory remarks. Chciałbym podziękować Misi za jego krótkie wprowadzenie i podzielenie się osobistymi doświadczeniami. I'd like to thank Dr. Silverstein for excellent translation today. Chciałbym podziękować pani Teresie, mojej mamie, za tłumaczenie w dniu dzisiejszym.
And finally, and most importantly, I'd like to thank Mr. President Komorowski for his time and for helping us understand the energy crisis in Europe. Równie, a na zakończenie i najważniejsze chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu prezydentowi za to, że poświęcił nam tyle czasu i pozwolił nam zrozumieć problemy energetyczne, z którymi teraz boryka się świat. Ja również bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Thank you very much. Pani Teresie bardzo serdecznie i życzę, żebyście się trzymali razem. I Polacy, i Ukraińcy. Wszystkiego. And I wish you guys, Polish and Ukrainian people, stay together and stay united. Thank you very much. All righty. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah. Thank you.